Dla nas bardzo ważna jest architektura, która podkręca uważność. Uważność na właśnie to odczuwanie zjawisk przyrodniczych. Gosia Kuciewicz. Simone De Jacobis. Generalnie architektura dla nas nie jest czymś, co chroni przed przyrodą, tylko pozwala nam negocjować nasze uczestnictwo w zjawiskach przyrodniczych. To nie są dla nas obiekty, nie wiem, kompozycje jakichś skorup przestrzennych, tylko to są dla nas zatrzymane w czasie, a raczej widziane poprzez nasze pojmowanie czasu procesy, na przykład geologiczny proces, że nie wiem, dom składa się z cegieł, czy właśnie ta sekcja kamienna. Możemy myśleć o niej jakby w perspektywie bardzo głębokiej przeszłości, kiedy jakby Ziemia, planeta formowała te skały, a możemy myśleć o tej części słomianej, która na przykład musi być odbudowywana raz na sezon, dlatego że ulega takiej naturalnej degradacji. One of our greatest inspiration is of course Jacek Damiński. And here we have a model that he did only with wire and stockings, and is a model of a revolving buoyant pavilion. And this concept of buoyancy is for us like a crucial, let's say, physical property to introduce in architecture. In this case, the pavilion was supposed to rotate around you while you were swimming through it, experiencing what it meant to be inside water. Budujemy sobie takie mapy myśli z Simone i z Olą Kędziorek i rozpracowujemy pojęcia, bo dla nas architektura to jest budowanie nie tylko obiektów, ale również nowych pojęć. Teraz zastanawiamy się nad domem wielomateriałowym, takim konceptem, ideą, żeby stworzyć strukturę, w której każdy pokój jest z innego naturalnego materiału. Nie dotyczy to tylko jakby powłok architektonicznych, ale również na przykład posadzek, to znaczy dom, ta część glebowa na przykład ma ziemną podłogę, zamieszkiwaną przez glebowe stworzenia. One interesting aspect is to investigate how this multi-material house would look like technologically. I think for us, like one of the major references, Bernard Rudowski. So therefore, we would like to do an incursion into history, in the history of, let's say, the planetary history of construction since the beginning of time, and see what it means to be with clay, what it means to build with hay, what it means to be with wood, and how we can actually combine these materials together. Let's say final outcome, we would like also to consider how what Gosia mentioned, like that we're designing architecture that is like in the metabolism of the whole planet. So somehow like this multi-material house could be then dismantled and reabsorbed into the natural elements that is coming from. So the stone will be returned to stone, the wood to wood. Here you can see a formal investigation into buoyant architecture, like we're calling this like little arcs, as the archetypical form of the arc was rounded. Why do we need buoyant architecture? We need buoyant architecture because we think of a city that transforms according to the natural flooding of a river, for instance. So architecture needs to be sometimes terrestrial and sometimes aquatic. We're thinking about the buoyancy as a property of resilience. Simone znajdujemy w przykładach z przeszłości ważne inspiracje. Na przykład teraz zastanawiamy się, jak zrekonstruować taką japońską tradycję pikników w strumieniu. Zastanawiamy się, jak zbudować, odtworzyć w zasadzie taką tradycyjną japońską platformę, na której moglibyśmy tego lata piknikować.